takie silne niesłychanie przeżycie w tym więzieniu to byłem wtedy w pokoju, czytałem akta. To było lato 68 roku, sierpień oczywiście i nagle gdzieś skądś doszło mnie radio i usłyszałem, że wojska państw Układu Warszawskiego wkraczają do Czechosłowacji. Straszne uczucie, przy tym z taką uwagą, z takim napięciem śledziliśmy te gazety w więzieniu. Z takim niesłychanym napięciem. Czy potoczy się to coś dalej, wyjdzie, nie wyjdzie. Taka świtała nadzieja i czuło się, jak ona jest krucha. Jeszcze przed tym, jakśmy się już przygotowali, jak już w tym okresie wojny ulotkowej, kiedy wiedzieliśmy, że idziemy do zwarcia, tośmy często mówili, o jaką drogę tu chodzi. Czy o czeską, czy o hiszpańską. Czeską to ta demonstracja studencka, której władze ustąpiły i takie od razu wejście gdzieś do przodu. Czy o hiszpańską, znaczy idzie się do komitetów, zakłada się komitety i powoli buduje się szeroki front. No i wiedzieliśmy, że nasze władze nie są skłonne do ustępstw, że to jest inny klimat zupełnie, więc czeska tu nie wyjdzie, ale niewątpliwie to Czechy miały dla nas znaczenie, a myślę, że dla tych rzesz studentów o wiele, wiele większe, że tam po prostu taka nadzieja, że władze ustąpią, skoro tam ustąpiły, była silna. No i tu nagle wjechali. I takie straszne poczucie bezsilności, bezradności, bo przecież my też, wojska polskie też tam wjeżdżają. I miałem takie poczucie, że nie będzie głosu. Tego wieczoru usłyszałem, jak jakiś chłopak w nocy zawołał przez okno. Ktoś precz z agresją na Czechosłowację. Nawet nie odpowiedziałem. Też miałem poczucie wstydu z tego powodu. Nie odpowiedziałem, no to głos jeszcze jeden. Czułem, że tu potrzebny jest głos. I nie wierzyłem, że on będzie, więc kiedy, trudno mi powiedzieć w jaki czas potem, nagle z sąsiedniej celi odezwał się Gienek Smolar, który powiedział, że rzucali ulotki w tej sprawie i siedzi w sprawie czeskiej. I to zrobiło mi się lżej na duszy, choć zarazem przykro, bo usłyszałem, że znowu siedzą moi przyjaciele.